proszę Państwa, ponad 2300 kg masy własnej, ponad 5 metrów długości, prawie 6-litrowy benzynowy silnik pod maską, taki oto zapaśnik z USA. Ja pierniczę, ale to jest gnój! Jeśli ktoś mówi, że nie lubi SUV-ów, to mogłoby się wydawać, że zostanie wciągnięty przez te olbrzymie wloty, zmieszany z paliwem i wystrzelony z tyłu, z wydechu. Gdy ktoś by tak popatrzył, to by mógł powiedzieć, że ten wóz został stworzony w zasadzie tylko po to, by straszyć i spychać innych użytkowników dróg. Ale z drugiej strony, jeśli się zagłębimy w temat, jeśli na przykład jakaś rodzina szuka dla siebie SUV-a, nie bójmy się tego powiedzieć, rozsądna opcja. Serdecznie pozdrawiam tutaj właściciela, który udostępnił mi ten samochód do testu. Jeździ sobie tą maszyną z rodzinką. Rodzinka 2+3, ciąga kłady. Ojejku, o matko święta. SUV powinien być uniwersalny i jest. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz skoczymy sobie nią na próbę autostradową. W dzisiejszym filmie Dodge Durango z 2018 roku Poliv, Świntów, wersja RT z 5.7 chemii pod maską. Ten samochód na drodze jak najbardziej wzbudza respekt. 5,1 metra długości, prawie 2350 kg masa. Kawał konia, który wydawałby się dość bucowaty, aczkolwiek gdy wejdziemy do środka, gdy tym autem jedziemy, wiem, że to bardzo dziwnie zabrzmi, gdy będziecie patrzeć w ten agresywny przód i mnie słuchać, jest to w zasadzie, jak tak się przejedziemy takim Dodge'em, przytulasek wręcz. Wersja RT, także mamy tutaj dość wulgarną, dość agresywną mordkę. Zwróćcie uwagę na tą maskę. Tutaj mamy wyloty powietrza, ale tutaj aż ciepłe powietrze bucha z nich. Wlocik, no ale ciekawe czy prawdziwy, później sobie to zweryfikujemy. Agresywny zderzak, wloty powietrza, wszędzie są prawdziwe. Nawet tutaj mamy LEDowe światła przeciwmgłowe. Reflektory ogólnie tutaj są ksenonowe. Ten główny wlot jest tutaj prawdziwy. Emblemat Dodge, Duma. Tutaj również prawdziwy. Tempomat aktywny, radarek. Nie doszukałem się tutaj za bardzo fejku. Warto tutaj wspomnieć, że jest to też wersja Black Top, czyli nie znajdziemy tutaj żadnych chromów i tak dalej. Taki ogólny, można powiedzieć, taki Shadowline rozbudowany. No, poczynając od listew, a kończąc nawet na felgach. Oponki, jakie tutaj są, Ateki, ale można jeździć nimi sobie, czy to w terenie, czy to po drogach. Nie są nawet dość głośne, Yokohamy. Gdzie tu mamy rozmiar 265×50, 20-calowe felgi. Wcześniej Wam wspomniałem, że jeśli ktoś ma większą rodzinkę, tak jak tutaj właściciel 2+3 i szuka SUV-a, jest to dość rozsądna opcja. Pierwsze moje pytanie do właściciela było, ile te opony kosztowały tutaj. I wiecie co? No patrzcie, felga 20 cali, kawał oponiska, jakoś 3100 czy 3200 zł za komplet takich Yokoham, także cenowo nawet jest to dość normalne. Tutaj też brak chromów, no tutaj delikatnie, proszę, tutaj są chromiki, lusterka są czarne, w połysku oczywiście. Relingi również tutaj z taką czarną, lakierowaną w połysku wstaweczką. No i jeszcze ujęcie z tej perspektywy. Naprawdę jest co tutaj oglądać. Ładnie ten samochód się prezentuje. Myślę, że jest on bardzo proporcjonalny. Nawet zgrabny jak na takiego bąka. Możemy też spotkać przykładowo, no nie wiem, w USA jakieś Escalade czy coś takiego. No to już są takie kloce, takie szafy po prostu jeżdżące, a tutaj nawet zgrabny samochód, jak na takiego kluskowca. Jeszcze z tyłu, proszę, dwie prawdziwe oczywiście końcówy wydechów, sprawiedliwość. Tutaj mamy chyba zaślepkę na hak, no ale nie będę tego ściągał. Emblemat Dodge i olbrzymia listwa podświetlająca. Właściwie to są 3 lampy, ale wygląda to jak jedno, odpalę Wam. O, postojowe. No, proszę bardzo, dobrze? W nocy od razu takiego Dodge'a, myślę, poznamy. A z przodu jeszcze jak to wygląda? No tutaj obrysóweczka i tutaj na dole też taka listwa LEDowa. Zgasimy. Auto jest 7-osobowe. Przy tym rozmiarze nikogo to nie powinno dziwić, ale wolę o tym wspomnieć, gdyż takie Dodge Durango produkowane były jako 7- oraz 6
osobówki. Cyk, elektrycznie. Bagażnik jest tutaj naprawdę olbrzymi. No teraz mamy config 5-osobowy. Proszę bardzo. Ale może tutaj sobie fotel wyciągniemy. Robi się to prosto. Patrzcie, nawet tutaj mamy podłokietniki i są one takie nawet z gąbeczką. Jakby pod spodem lekko miękkie, takie gumy. Podsufitka jest czarna. No ta wersja to wszystko tutaj jest czarne. Ponuro skonfigurowana, ale tak ma właśnie być. Nawiewy, oświetlenie. Pasy oczywiście można byłoby pomyśleć pełnoprawne miejsca z tyłu. Tutaj pod spodem coś się znajduje. O, proszę bardzo, jakiś też schoweczek. Nawet jak zamkniemy tutaj jeszcze bagażnik w konfigu dla 7 osób, to jeszcze go tutaj trochę zostanie. Nie mogę wypowiedzieć tego słowa, bo YouTube jest taki, że zaraz zablokuje mnie tutaj, ale coś tam Electric Go V8. No tutaj byśmy z właścicielem pojechali na zlot Amkarów, przecież Tesla akurat też jest mega amerykańska. Stalibyśmy obok siebie, dyskutowali. Wiecie, bo jeśli chodzi o tą czynność, to jest to raczej takie pozytywne i ciepłe. Czasami towarzyszą temu uczucia, czasami pieniądze. Ale raczej pozytywnie bym to rozpatrywał. Dajmy na to och i ach. A ciężko się omija takie słówka. Też jestem człowiekiem, pamiętajcie. Delikatnie mechaniczny dźwięk i bas. Bardzo spoko, pewnie. O, w ogóle te listwy też tutaj są polakierowane w kolor nadwozia. Progi takie oto też jakby doczepione, ale to jest wszystko oryginalne. No tak sportowo dość ten wóz wygląda, jak na SUV-a oczywiście. No i boczek drzwiowy. Rzuca się w oczy to czerwone przeszycie. Tutaj mięciutko, miękko. Tutaj skórka, no to wiadomo. I tutaj dopiero na dole twardo, ale jest to taka najmniej istotna część w zasadzie. No tutaj jest najważniejsze. Dosłownie kilka chromowanych elementów znajdziemy wewnątrz, tak jak te rygielki, klamki, panie, ekraniki, system multimedialny. Te ekraniki można sobie tutaj schować. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, oczywiście się tutaj mieszczę. Myślę, że troszeczkę więcej miejsca mogłoby być tutaj, gdyby nie było ekraników, no ale lepiej mieć jednak, ja przecież nie jestem takiego normalnego wzrostu. Nie, no tutaj kolano wchodzi za fotel, mimo iż fotele są bardzo grube. Proszę bardzo, tutaj weźcie HDMI, jakieś cincze czy coś. W drugim fotelu również, także można tutaj podłączyć, myślę sobie, jakiegoś Xboxa, PlayStation, coś takiego. Pod suficę, nie dość, że mamy tutaj nawiewy, oświetlenie, proszę. To jest trzeci rząd, to jest drugi, jak w jakimś samolocie. To jeszcze mamy tutaj panel klimatyzacji taki, prosty, ale jest. Tu jest jeszcze taka chromowana obwódka. Nawiewy, wejścia USB, wejście całe, tutaj jest gniazdko takie amerykańskie. Nawet to auto było ściągnięte z USA. Kanapa tylna jest podgrzewana. Podłokietniczek, taka bułeczka z uchwytami na kubki. Amerykanie, trzeba przyznać, robią bardzo komfortowe i bardzo obszerne rodzinne samochody. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś na kanale była Pacyfika. Oj, to był dopiero nawet taki trochę ekoautobus, bo była to hybryda typu plug-in. No tutaj nie ma hybryd. Znaczy w sumie nie zdziwiłbym się, jakby tutaj Dodge wypuścił jakąś taką hybrydę. O, złożymy. Tak tu się w ogóle wchodzi? Nie. O, za to jeszcze pociągniemy. Nie no, aż szkoda tutaj brudzić, ale chyba trzeba będzie wejść. Dajcie, 198 cm wzrostu mam. Zamykamy. I cyk. Do góry. Powiem wam, że gdyby miał ktoś 180 cm wzrostu, myślę, że normalnie by tutaj mógł siedzieć. No ja wprawdzie muszę się tutaj troszeczkę tak w kulkę zwinąć, ale też bez jakiegoś niecnego rozkroku. No na głowę mi tutaj troszkę miejsca brakuje. Ale trzeci rząd siedzeń, no chłopie. Okej, wychodzimy. Wszystko prościutko, proszę, lekko. Idziemy do przodu. System bezkluczykowy oczywiście. Sytuacja tak jak z tyłu, jest ok. Boczek drzwiowy z przodu, chyba identycznie jak z tyłu. Audio Beats. Całkiem fajnie tutaj gra. W Ameryce też mamy fajne audio w samochodach. Nawet kurczę Tesla, to jest zupełnie inny samochód jak to, ale też audio akurat gra bardzo fajnie. To wnętrze, auto ma 100 000 km przebiegu, w ogóle nie trzeszczy. Tu dół jest twardy i tutaj mięciutko. Fotele z przodu elektryczne, z pamięcią. Dobre wyposażenie, panie. Tak fotel wygląda po 100 000 km. Emblemacik RT, Duma.
Auto w zasadzie nie jest na sprzedaż, ale wiecie jak to jest. Niektórzy nawet mi piszą, że Petrol, taki bazarek sobie zrobiłeś. A kurczę, jak auto akurat nie jest na sprzedaż, to potem dostaję prywatne wiadomości, czy może jednak jest. Nie jest na sprzedaż, to właściwie sobie je ściągnął ze Stanów w tamtym roku, w listopadzie. Także nie ma go jeszcze tak długo, ale bardzo fajnie mu się spisuje. Jest z niego zadowolony. Co ciekawe, przesiadł się z Mercedesa W221. Wejdziemy do środka. Ale powiem Wam, Mercedes S-klasa 221 jest naprawdę komfortowa, ale tu zdecydowanie nie ma kompleksów. Tym bardziej jak załadujemy tutaj tą olbrzymią rodzinkę i chcemy pojechać na przykład na wakacje. Jest to koń. Odpalamy. O, Durango. Dobra, ciśniemy, bo jeszcze na próbę autostradową trzeba jechać. Deska rozdzielcza jest tutaj cała miękka, aż tutaj do dołu. Tutaj dopiero jest twardo, ale spokojnie. W ogóle tutaj nie będziemy dotykać tunela środkowego. Auto z USA, także troszkę twardszych plastików tutaj musi się znaleźć przecież. Uchwyty na kubki, jakieś chromiki, ustawienie do napędu, automatyczna skrzynia biegów, o skrzyni później. Jedynie tutaj Wam pokażę, że nie jest to jakiś joysticzek, tylko normalny taki gałęcjusz analogowy. Sprawiedliwość na desce rozdzielczej też znajdziemy kilka takich chromowanych elementów. Dekory wyglądają w ten sposób, a od razu tutaj może schoweczek, cyk, o, miękko wykończony, kierownica bez żadnych podcięć, delikatne bicepsiki, dość gruby wieniec, jest ona bardzo miękka, fajna ta skórka jest w dotyku, taka delikatna się wydaje. Przyciski na kierownicy normalne, też analogowe, sprawiedliwość, prawdziwość i tak dalej. Wszystko to jest tutaj proste w obsłudze. Proszę, średnie zużycie z 6000 km 16,1. Troszeczkę jak w Mercedesie W221. Tak troszeczkę, bo po lewej i po prawej stronie analogowo, po środku centralnie wyświetlacz LCD. Przechodzimy. Kolejne takie podmenu jakby. No proszę, nawet temperatura w skrzyni biegów jest, super. Jeśli chodzi o system multimedialny, myślę, że też tutaj nie ma problemu z obsługą. Nawet za bardzo nie ma tutaj jakiegoś cięcia czy coś takiego. Jest to prosto zaprojektowane, jest to funkcjonalne. Proszę, podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele, wentylowane fotele. Tutaj jakieś aplikacje, tym wszystkim, to wszystko to można sobie tutaj ustawiać jakoś. O, akurat włączyłem. System multimedialny jest bardzo pokrewny z tym, który mogliśmy znaleźć w Pacyfice. Pokrewny możemy nawet znaleźć w różnych, nie wiem, w Lancia, Temie, w Maserati, nawet Ghibli albo Quattroporte, tak jest. Oczywiście ten cały layout będzie dostosowany pod konkretny samochód, czy też konkretną wersję, ale ogólnie jest to naprawdę, no to są bratanki wszystkie te samochody takie jakby. Z dołu taki dodatkowy panel fizycznych przycisków i bardzo dobrze, że on został tutaj zachowany. Przykładowo, żeby szybko sobie temperaturę zmienić, klimatyzację włączyć, wyłączyć i tak dalej, jakieś podgrzewanie. Dodatkowo kontrola trakcji, Eco Off. Ach, ten właściciel tutaj nie jest zbyt eko, chociaż na przykład jest tutaj instalacja gazowa, później Wam o tym powiem. Jakiś asystent pasa ruchu, Parktronic, AUX, znowu USB. Co ciekawe, mamy tutaj taki dodatkowy pilocik i steruje on tutaj przepustnicą wydechu, ale jak się okazuje, można z pilota obsługiwać tą przepustnicę i w tym aucie jest ona tutaj zakodowana w pilocie bramy garażowej. Niesamowite w ogóle, że dało się to tutaj zakodować. O, otwórzmy sobie jeszcze okno tutaj dachowe. Bogate wyposażenie tego samochodu. Dobra, gasimy, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Wiecie co, ja tutaj tak Wam o tej przepustnicy powiedziałem. Tutaj ogólnie końcowa część wydechu została zmieniona wraz z końcówkami. No i właśnie dodane zostały te przepustnice. Otwieramy. No i od razu zobaczymy, czy ten wlot tutaj po środku jest prawdziwy, czy fejkowy, bo to jest już wlot prawdziwy. Niesamowite, jaka tu jest sprawiedliwość. Sprawiedliwie, to jest mega sprawiedliwe. Jednostka V8, rzecz jasna, 5,7 litra pojemności, 5,7 chemii, 365 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o moment obrotowy, było go 529 Nm. Wolnostak bez żadnej turbiny, czy też turbin bez żadnego kompresora. Jeśli chodzi o osiągi, no to ten wóz pierwszą setkę powinien osiągać mniej więcej w 7 sekund. No pamiętajmy, jest to naprawdę kawał klocka.
Prędkość maksymalna, jest to auto z USA, no to jest tutaj ogranicznik gdzieś na 180 czy 190 km na godzinę. No dziś się o tym przekonamy, dziś to zweryfikujemy. Jest tutaj również zamontowana instalacja gazowa. Tak jest, by było rozsądnie, można zamontować tutaj gaziutek. Powiem Wam, że ta jednostka nawet ma system odłączania cylindrów MDS, ale akurat właściciel tutaj postanowił dezaktywować to po prostu. No wiecie, i tak tutaj jest gaz. Gdy ten system się załącza, to słychać taką delikatną wibracyjkę w środku, ale też słyszałem, że przy jakichś takich wyższych przebiegach ten system powoduje to, że mogą nam się tutaj wytrzeć na przykład wałki rozrządu, jak tak doczytałem w necie. Wiecie, ale jak tutaj jest gaziutek, to w zasadzie takimi feature'ami nawet można szastać. Jeśli chodzi o zawieszenie, no to podobno w wersji RT jest ono trochę usportowione. Nie mamy tutaj zawieszenia pneumatycznego, chociaż było ono w opcji. Aha, jeszcze Wam nie wspomniałem w ogóle, silnik skonfigurowany jest tutaj oczywiście z napędem na wszystkie koła, jednak bodajże w wersji Durango 3.6 z Pentastarem można spotkać wersję z napędem tylko na tył. Skrzynia biegów ZF8HP. No i myślę, że to by było na tyle. Jeszcze tutaj taka ciekawostka, nie wiem jak tutaj w Polsce jest z ciąganiem przyczep. Ja nie ciągam akurat przyczep, ale tutaj właściciel akurat kładę czy coś takiego. Na haku taki wóz ma 3357 kg. Taki ma uciąg. I chyba nawet ze względu na to jest tutaj dodatkowa opcja Heavy Duty Engine Cooling. Jest to bodajże dodatkowa chłodniczka oleju. Chyba jeszcze dodatkową chłodniczkę oleju mogliśmy mieć tutaj na skrzyni biegów. Takie tutaj ciekawostki. Dobra, myślę, że to by było na tyle, bo już przeginam. Będzie to bardzo długi film. Przenieśmy się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Próba autostradowa nie powinna być za długa. Mocne auto z kagańcem, ale trzeba sprawdzić. To co, jesteśmy na miejscu. Palimy maszynę. No i tu, kurczę, jeśli chodzi o zużycie paliwa, proszę bardzo, 14,4 litra na 100 km z 20 km. Jechałem na przejście graniczne w Kołbaskowie z okolic jeziora Głębokie pod Szczecinem. Kurczę, jezioro Głębokie jest już w Szczecinie? Czy pod Szczecinem? Muszę to potem zweryfikować. Ale jeśli mowa o zużyciu paliwa, średnie takie, i to już gazu z tankowania, właścicielowi tutaj wychodzi od 15 do 18 litrów mniej więcej. Także jakby to była benzynka, no to już by takie było ciężkie do dźwignięcia. Dziś ja będę jechał na benzynie na próbę autostradową. Aż tak pół na pół. To co? Wypadałoby zrobić soundcheck, nie? No, maszyna furczy i burczy, naprawdę ładnie, no to czego żeście się spodziewali, no. O. Pięknie. W ogóle ten panel jakoś tak mi się kojarzy z Mercedesem trochę. No ale nieistotne, ustawiłem sobie tutaj, proszę, prędkościomierz taki półanalogowy, no bo na LCD, ale wskazówka. To jeszcze taka jedna rzecz, jeśli będę wciskał hamulec, to jest to jakiś taki mały, delikatny problemik z kierunkowskazem z tyłu i czasami tutaj błąd po prostu mi piknąć potrafi. No dobra, D i Sport on od razu, będzie dynamiczna jazda i skasujemy jeszcze zużycie paliwa. O właśnie, no i to jest ten mały taki błędzik, czasami będzie tutaj wyskakiwał, znaczy jak zahamuje, to jest jakaś pierdoła, no ale widzicie, czasami tak po prostu taki zbieg okoliczności, że akurat na nakręcenie był ustawiony ten samochód, no i tak jest. No i dobra. O, niech to tutaj jest już hashtag czułość zdecydowanie. Sport on, klimatyzacja wyłączona. Racebox jest, nie wiem, może nie będzie ogranicznika akurat i 100-200 zmierzymy, zobaczymy.
O panie drogi. No nie, jeszcze na gaziutku pojechałem. Ale piękna sprawa, gaziutek sobie wymienić na takie doznania wokalne. Myślę, że jest to układ sprawiedliwy. Ale tutaj wyłączymy pstryczek, elektryczek i teraz zobaczymy. No jakiejś dużej różnicy myślę być nie powinno. Dobra, kontrolę. Ja tutaj wyłączam tryb sport. Skrzynia bardzo ładnie tutaj zmienia biegi. Kurczę, no ZF8 HP, patrzcie, ostatnio było z ZF8 HP BMW trójeczka 3-cylindrowa, a tutaj Durango 5.7 Hemi. Wiadomo, to ZF8 HP, ale troszeczkę inna to jest, tam inny rodzaj tej skrzyni, ale wiecie. Tu jest chyba ZF8 HP 45, nie pamiętam. Ale dobra, ściągam kamerkę, bo zaraz chyba kontrolen. Bitte? Hier, offen? No dzisiaj widzę, BM-eczki zostały zatrzymywane. A my tak, kurczę, też tutaj pan policjant zapytał, żeby schoweczki pokazać. Ale jest ok. Dobra. To co? Benzynka, odcinek bez ograniczeń prędkości. Ciśniemy. No panie, ale ja lubię, kurczę, takimi suwami próby autostradowe. Taki kawał kloca, a tak się buja, skurczybyk. No i dobra, kagańczyk 189 km na godzinę według GPS-u było. Prędkość maksymalną w zasadzie osiągnęliśmy do drugiego wiaduktu. To włączymy sobie gaz. Co? Sport on w sumie też możemy wyłączyć i sobie tak jechać jak taki kazik. O, damy sobie nawet 8 bieg. Patrzcie w ogóle jakie obroty. Lecimy prawie prędkością maksymalną. No dajmy na to te, no zwolnijmy, 180 km na godzinę według prędkościomierza. No to tak 2542 obroty. No ale co, taka normalna prędkość na przykład 140. To mamy 2002 obroty. I dajmy na to co? Stówka? Stóweczką sobie pojedziemy na luzaczku. No to już, proszę państwa, to aż głupio. 1400, ojej, 449, coś takiego. Zasługuje tutaj na pochwałę. Bardzo małe przekłamanie licznika. Zobaczcie, 100 km na godzinę i tutaj jest te 99-100 mniej więcej według GPS-u. Bardzo ładnie. I co? To jeszcze raz tutaj depniemy, ale na gaziutku. A, bo dobra, bo jest manualny tryb. Tutaj są w ogóle maneteczki, ale przycisnę dłużej, to już jest D. Tutaj jeszcze są przyciski pod spodem, takie do sterowania radiem. O! Świnka jedna, no takie zmiany biegów, taki jest dźwięk pomiędzy zmianami biegów, coś takiego. Piękna sprawa. No i dobra, co? Myślę, że sobie zawrócimy na pierwszym zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie, no bo nie ma sensu tutaj szaleć. Średnie zużycie paliwa, jak tak szalejemy, no to ponad 30 litrów. O. No, już 32. Muszę przyznać, dość dynamicznie się to zmienia. Pierwszy zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie, ale spokojnie, tutaj też soundcheck można sobie zrobić. Proszę, zjazd na Ausfahrt. Ale powiem wam, to jest taki
ostry świntuszek. Ten dźwięk, ta wielkość, ta cała morda, wszystko to do siebie świetnie pasuje. Kurczę, auto tak wypicowane, aż szkoda tutaj szyby otwierać, ale do soundchecku trzeba, tak do połowy. Jest sport on, jest. No i dzida. O, no to mi się tutaj podoba. No i teraz było najlepiej słychać ten dźwięk właśnie jak się wjeżdża w jakiś tunel, w jakieś takie miejsce, gdzie ten po prostu dźwięk może się odbić od czegoś. Świetnie. A na gaziutku też na maksa sobie możemy pojechać przecież. Na gaziutku to można. Ja w ogóle tutaj szczerze mówiąc nie widzę różnicy. Czy to na gazie, czy na benzynie. No i też 189 km na godzinę. No i tak to, proszę Państwa, wygląda. Takie 186,7 się tak utrzymuje. Nie, tak przyjmie 189 według GPS. Ale szczerze, to ten samochód, jakby go odblokować, by tutaj znacznie szybciej pojechał. No nie, sprawia ten samochód wrażenie ciągle, jakby był jakiś taki wkurzony i zły. Ale w rzeczywistości, jak tak się tutaj rozsiądziemy w fotelu, zapakujemy rodzinkę, cały bagażnik, tak jak wcześniej mówiłem na początku tego filmu, jest to naprawdę przytulasek taki, przyjemniaczek. Fajna maszyna, dobrze się leci, tak. Średnie zużycie paliwa 30 litrów ciągle. Chociaż wiecie, jakby tak porównać takie Durango właśnie RT do Rama, kiedyś jeździłem Ramem, no to kurczę, Ram był taki bardziej miękki, myślę, że nawet zdecydowanie bardziej miękki, bardziej się bujał i tak dalej. Tutaj jazda jest pewniejsza. Nie mówię, że to jest oczywiście jakaś tam taczka czy coś, bo jest wciąż bardzo, bardzo komfortowo, ale Ram no to już był taki naprawdę nie luźny Ryszard, a wiotki Kazimierz. I okej, myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że ta maszyna, jak i ta cała prezentacja z próbą autosterową, cały pakiet Wam się niesamowicie podobał. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.